Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i dzisiejsze czytanie to będzie wiadomość od Twojego opiekuna duchowego na teraz. Na co warto zwrócić uwagę, co ten opiekun duchowy chce powiedzieć. Przed Tobą 3 wybory. Poczuj, które Cię przyciąga. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne, bezterminowe, energetyczne, więc bierz tylko to, co z Tobą rezonuje, co poczujesz. Resztę zostaw. Jeżeli masz problem z wyborem, to pamiętaj, że możesz zatrzymać film, zamknąć sobie oczy, wziąć kilka głębokich wdechów i wydechów i poczuć. Czasem to może być więcej niż jeden wybór. Dobrze, przejdźmy do wyboru pierwszego. No to cóż, moi drodzy, dla Was tutaj Wasz opiekun duchowy na teraz chce powiedzieć. I tak mocno czuję, tutaj jest napisane granice nawet, ale to czuję bardzo tutaj to dłonie, tutaj, że stop, że cały czas ktoś czegoś od Ciebie chce, albo czasem uważasz, że powinieneś to zrobić, być w tym miejscu, tyle dać z siebie, być dla innych. A tutaj właśnie mówi, popatrz na siebie, czy masz granice, czy masz zdrowe granice, czy wiesz, gdzie i kiedy powiedzieć stop, bez wyrzutu sumienia, bez takiego poczucia powinienem. I tutaj wyraźnie widzę, nie rozdawaj siebie, tak? I zacznij od poczucia w środku swoich potrzeb. Bo tutaj Twój opiekun mówi, żeby nie wychodzić z pozycji jestem zmęczona, mam już dosyć, z poziomu takiej agresji, smutku, tylko ta granica ma być stworzona przez Twoje wnętrze. To mi nie służy, tutaj już jest za dużo, nie starcza mi czasu na moje życie. Tutaj opiekun mówi, poznaj, ja dałam tylko przykładowe, natomiast Ty jesteś gotowa już na to, aby wyznaczyć te granice, aby połączyć te wszystkie rzeczy, zintegrować swoje potrzeby, swoje marzenia, swoje cele, swoje życie na tyle, aby wiedzieć, gdzie mówię stop i nie mam z tym żadnego problemu, że jest to w porządku. I tutaj właśnie Twój opiekun mówi, na teraz należy zająć się granicami, czyli jest Cię gdzieś, dajesz siebie gdzieś za dużo. Dobra, to teraz z różnych kart tak czuję. Tu będzie jedna. Tutaj woła mnie do Was druga. I tutaj trzecia. I tutaj już tak. Rozpocznij podróż dla siebie, czyli właśnie rozpocznij tą pracę z tymi granicami. Wyznaczaj je powoli, ale działaj. Powoli znaczy w swoim tempie. Czasem możesz nie do końca wiedzieć, gdzie one są. Szukaj tej pomocy. Jeżeli czujesz, że sobie nie poradzisz, to poszukaj pomocy. Natomiast tutaj mam takie mocne przekonanie, że poradzisz sobie, gdy będziesz bacznie siebie obserwować, swoje odczucia, tak? I postaw na przyjemności, na rozkosz. Zobacz, co dla Ciebie jest przyjemne. Dawaj sobie jak najwięcej przyjemności. Skończ z tym, że coś może być kosztem kogoś. Nie, tutaj ewidentnie mówi, aby nie zabijać w sobie takich nowego życia, nowego spojrzenia, więc tu jest cały czas właśnie zadziałaj z tym, trzeba, czy już czas, aby po prostu to pozaznaczać, zauważyć, dać sobie przyjemność. Pamiętaj, że nie skończy się Twój świat, jak zaczniesz stawiać granice. Wprost przeciwnie, on zacznie się rodzić. Będzie bardzo ciekawy, inny. Pewne rzeczy przeniesiesz, będą nadal z Tobą, pewne nie będą. Ale
Czy warto mieć coś, co jest jednostronne, gdzie tylko dajesz i myślisz, że to jest wartościowe? Dlatego czas tutaj zadziałać i kieruj się właśnie tą rozkoszą, przyjemnością dla siebie. Wybierzemy Wam jeszcze kartę radę. Z tej talii chcę być, więc zobaczmy. Karta rada od Twojego opiekuna duchowego, który piękny przekaz Ci tutaj daje. Tak, działaj z lekkością. To jest tworzenie na nowo. To jest przyglądanie się, że czasem coś zrobisz przy tych granicach nie zawsze będziesz czuła się od razu komfortowo, ale to nie oznacza, że to jest źle. Przyglądaj się temu, obserwuj, zmieniaj, przekształcaj, daj sobie na to czas, ale też taką przestrzeń. Skup się na przykład na jednej rzeczy, postaraj się nie biegać w wiele stron, bądź przy sobie, obserwuj to, co robisz. No bo tylko ta obserwacja i kierowanie się na swoje życie przyniesie Ci nowe jakości. Jest to czytanie ogólne, więc pamiętaj, żeby brać tylko to, co z Tobą rezonuje. A ja życzę Ci wszystkiego dobrego. Przejdziemy sobie do wyboru drugiego. Odkładamy taką. I co tutaj Wasz opiekun duchowy na teraz, jaką ma wiadomość? Że to Ty, i to już Ty, ale to jest od Ciebie, zależy to działanie, ale też jest to odpowiedni czas, aby do swojego życia wprowadzać różne odżywcze dla Ciebie sytuacje. Stwarzaj swój świat tutaj, kreuj go. Zobacz tam, gdzie pewne rzeczy wydają się nie do zmiany. Wpuszczaj takie światło lekkości, radości, zatrzymania w takich proporcjach, jakich możesz, a zacznie zmieniać się wokół tego cała rzeczywistość. Takie tutaj mam, żeby nie walczyć z rzeczami trudnymi, tylko je pooglądać i wpuszczać tam inne jakości. Tam, gdzie wydaje się, że jest coś niemożliwego, zaobserwuj to i wpuszczaj jakość, że to wszystko zacznie się przekształcać. Zobaczysz, jak zacznie się przekształcać, gdy zaczniesz do tego wszystkiego inaczej podchodzić. Przepraszam, bo to Ty jesteś kreatorem i twórcą tego, co się dzieje, nawet jeżeli otrzymałaś pewne rzeczy, jesteś w pewnych sytuacjach, okolicznościach życiowych, to Ty możesz nadać temu kształt jeszcze zupełnie inny. Dobrze, tu mamy taką kartę z tej talii. Niesamowite, naprawdę te karty są niesamowite. I tutaj opiekun mówi tak właśnie, przyglądając się dobrze temu, gdzie jesteś, z czego wyrosłaś, jakie masz przekonania, jakie masz utrudnienia też, bo jesteś w pewnych sytuacjach, jesteś w swoim życiu i każdy tutaj ma jakieś inne swoje utrudnienia, a tutaj mówi właśnie bądź taka spokojna w tym, nie walcząca, tylko obserwuj to, zauważaj to swoje życie i rozszerzaj swoją świadomość na to, wprowadzaj nowe jakości. Cały czas przyglądaj się tym rzeczom, które są gdzieś tam odległe w Twojej podświadomości, bo one wpływają na Twoje życie i dziękuj im za, że były z Tobą i żegnaj, czyli popatrz na dużo swoich przekonań i myśli, które Cię smucą w jakiś sposób i obciążają. Zobacz, które z nich są rzeczywistością, a które są
które są takimi myślami nachodzącymi, czyli na przykład nic mi się w życiu nie udaje. To nie jest prawda. To jest ta nachodząca właśnie myśl. Albo zawsze tak będzie, bo już tak było. Nic mi nie pomoże. Nie ma możliwości zmiany. Wszyscy mnie denerwują z tym, że tylko tak można, a przecież nic się nie da. Zaobserwuj to ze spokojem i wlewaj tam inną jakość, czyli bierz taką myśl i mówisz: dziękuję Ci bardzo i zastanów się, jak chciałabyś ją przez swoje serce przetransformować. Na przykład: nigdy nic się nie udaje, kiedyś tak miałam, a teraz przychodzą do mnie fajne rzeczy. Tak było w moim życiu, ale teraz jest już inaczej. Warto tak to robić, nawet jeżeli na początku nie będziesz tego do końca czuć. Tak przynajmniej mówi Twój opiekun duchowy tutaj. I tutaj mi wyszło, że zaobserwuj swoją dumę właśnie, bo jak to ja się w czymś mylę, jak to ja mam złą opinię na dany temat, czy w jakichś relacjach, czy w jakichś sytuacjach. Zobacz, czy ta duma Cię w jakiś sposób nie obezwładnia. Czy na pewno ona jest tam potrzebna, czy ona Ci służy, czy dobrze się czujesz, bo ja mam takie tu odczucia mocne, że ona, tak czujesz, jakbyś, że ona Ci pozwala utrzymać taki status osoby mającej rację, takie przekonanie, ale czy na pewno to Ci jest potrzebne? I tutaj wszystko będzie się zmieniać w zależności od tego, jak będziesz patrzeć, czyli to Ty będziesz tworzyć swoje bogactwo, a to bogactwo chce do Ciebie tutaj przyjść. To jest wiadomość od Twojego opiekuna. Jak zaczniesz to wszystko obserwować, to nastąpią zmiany też w sensie materialnym. Dobrze, Natalia teraz jeszcze jako rada. Celebruj życie. To wszystko właśnie będziesz wprowadzać pod warunkiem, że będziesz zauważać drobne rzeczy w swoim życiu. Celebrować to życie. Na przykład popatrz na ten obrazek. Celebrując życie, cieszysz się, że masz z kim zjeść zupę, że masz zupę, że jest ładna pogoda. Nie patrzysz, że nie szukasz wad. Tak jakby te osoby mogły powiedzieć: no może trzeba wyremontować dom, beznadziejnie jest. No trawa nam tutaj rośnie, no nie mam siły tego robić, no beznadziejnie jest. No tylko w tym miejscu jestem, tak? A mogłabym być w innym, w cudownym, beznadziejnie. A tutaj właśnie celebruj to, co masz, aby mogło Ci się rozrastać, pomnażać, przychodzić. Taka radość z serca tutaj, tak? Jeżeli to robisz, jeżeli niektórzy to celebrują, to znaczy, że ta wiadomość jest: rób tego więcej. Rób tego więcej. Więcej nawet. Szukaj codziennie takich sytuacji, aby móc się cieszyć. I zacznie się zmieniać i finansowo, i inne perspektywy. Będziesz patrzeć i zastanów się nad tą dumą. Jak to jest? Porozkładaj ją u siebie na czynniki pierwsze, poobserwuj, nie unoś się dumą, tylko właśnie pozwól sobie ją zauważyć. Jest to czytanie ogólne, bezterminowe, więc pamiętaj, aby brać tylko to, co z Tobą rezonuje. A ja życzę Ci wszystkiego dobrego. Dobrze. I przejdziemy do wyboru trzeciego. I cóż tutaj opiekunowie duchowi, opiekun chce Ci na teraz powiedzieć? Aby mieć więcej cierpliwości. Tutaj mi mówi o takiej cierpliwości, że już chciałabyś coś inaczej, być w innym miejscu, żeby coś się pozmieniało. A tutaj bądź cierpliwa, bo gdybyś w tym momencie była w tym punkcie, w którym chcesz, to wydarzałyby się dla Ciebie rzeczy niekoniecznie takie, jakie chcesz. To nie do końca byłoby takie. Ta droga do tego jest potrzebna. Że coś jeszcze trwa, ma swój sens, którego nie znasz.
tak? To są inne uwarunkowania, inne sytuacje. W każdym razie podążaj w spokoju swoją drogą. Jeżeli ktoś tam, gdzie idziesz, do swoich celów, do swoich marzeń, w celu realizacji swojego życia na swoich zasadach, chce Ci coś przyspieszyć, chce Ci wskazać inną drogę, albo czujesz, że na tej drodze coś jest nie tak, nie wiesz czegoś, to się po prostu zatrzymaj, ale bez takiego narzekania, tylko zatrzymaj się, powiedz poczekam, poczuję, pooddycham sobie, pójdę na spacer, ponieważ to mi się pokaże i to Ci się pokaże. To samo właśnie jak tam mówiłam wcześniej, jeżeli ktoś by coś Ci sugerował, a Ty czujesz, że nie, to pamiętaj, że jest to słowo nie. Natomiast nie ma się co niecierpliwić, ponieważ ta droga jest dla Ciebie. To, co chcesz, jest, tak? Tylko trzeba czasem, opiekunowie wiedzą dlaczego, tak? Więc mówią powoli, spokojnie, zaczekaj, bez nerwów. Tak jest. Tu mi aż wypadło, więc już biorę, ale czuję, że jeszcze muszę tu dobrać jedną. Więc tak, moi drodzy, opiekunowie mówią tak, pobądź, czasem trzeba pobyć w jakimś miejscu, właśnie w tym zatrzymaniu, porozkoszować się, pooglądać to, co masz, skorzystać z wielu rzeczy, które już wypracowałaś i zauważyć te rzeczy. Tu przede wszystkim zauważ rzeczy, które już zrobiłaś, jak wiele już jest. I tak czuję, jak Ty mocno nie doceniasz tutaj pewnych rzeczy. Może zauważasz jakąś część tylko, a tutaj mówi odpocznij sobie, ale odpocznij nie, że oj, jestem zmęczona, ile jeszcze drogi i jeszcze nie wiem co i jeszcze mnie tam nie ma, tylko zauważ te wszystkie cudowne rzeczy, skorzystaj też z owoców swojej pracy, daj sobie troszkę odpoczynku. To mi wskazuje, aby zobaczyć na żal. Przyjrzyj się, czego żałujesz. I tutaj mi mocno tak mówi, jeżeli potrzebujesz coś wypłakać, daj sobie na to czas, ale nie zostawaj w tym. Jeżeli czujesz żal od jakiegoś czasu, to czas się z nim pożegnać, podziękować mu, że był, zobaczyć też, co ten żal przykrywał, żeby się temu przyjrzeć, nie bać się tego i wypłakać i zostawić. Tak czuję, że tutaj jeszcze potrzebuję na to. Bo tak, wiecie, no łatwo się mówi, tak, wypłacz żal i zostaw, ale tu jest takie wezwanie Twojego opiekuna, więc jest to w Twoich możliwościach. Natomiast jeszcze tutaj. Ułatwi Ci to, gdy przestaniesz omijać ludzi, którzy Ci szkodzą, którzy w jakiś sposób albo o tym ten żal podsycają słowem, mową, swoją obecnością. Świadomie wybierz, to jest taka mądrość jak gdyby to życiowa, że omijasz ludzi, którzy Ci szkodzą. Zobacz, jakie osoby, jakie sytuacje związane są z Twoim żalem i świadomie powiedz stop. I tutaj mówi, zakochaj się w życiu, w sobie, sprawdź sobie prezent, wyjdź ze sobą na spacer, pozwól sobie na własną wolność, tak? I pomoże Ci w tym Twój umysł, jeżeli postanowisz, że właśnie będziesz sobie dawać te przyjemności, celebrować siebie, dotrzymaj słowa. Zauważaj też, jaka jest Twoja myśl główna, bo może być jakieś myśli właśnie związane z tym żalem. Podziękuj tym myślom i powiedz, zmieniam swoje życie. Może to być proces,
trwający jakiś czas i bardzo dobrze, jak będzie trwał jakiś czas, bo uporządkujesz sobie pewne rzeczy, aby później na tej swojej drodze mieć naprawdę fajne efekty, taką fajną radość w tym. No dobrze, jeszcze czuję, że jedną z tych kart trzeba zanurzyć się w emocje, w uczucia, w smutek, żal, pozwolić, żeby były, aby była radość i uśmiech. I że wszystko to ze sobą współgra, to wszystko jest w porządku. Czas dopuścić te emocje, wejść w nie głębiej, podziękować za te, które są nawet, te, które są trudne, one też są potrzebne. I pamiętaj, że tak opiekun tu, żeby w tych emocjach zauważyć i przepłynąć, pozwolić im przejść i przepłynąć, natomiast nie zanurzać się, nie zostawać tam, tak? Żeby one nie były plątaniną myśli, tylko właśnie niech Twoja myśl idzie do Twojego radosnego życia, do spokoju, do spełnienia, do nowych możliwości. Więc poobserwuj sobie te emocje. Jeżeli czujesz, że jest to bardzo głębokie, że sobie z tym nie poradzisz, zasięgnij porady, pomocy. W końcu żyjemy w tak cudownych czasach, że naprawdę można znaleźć pomoc. Nawet jeżeli jedna osoba się nie sprawdzi, bo ktoś mówi, że czasem korzystał, nic mu nie pomogło, to znaczy, że to nie była ta osoba. Warto próbować. Zobacz, sprawdź, doświadcz. Wybierz to oczywiście, co jest dla Ciebie, co z Tobą rezonuje, bo jest to czytelnie ogólne, więc jest to dla wielu osób. Każdy coś tutaj dla siebie odnajdzie. Myślę, że to tyle. Dziękuję bardzo. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.